Cześć, zrobiła się ładna pogoda, a my mamy dzisiaj dzień wolny, więc możemy troszkę popracować w sadzie. O, to wolne jak... To znaczy ja to traktuję jako rozrywkę, więc dla mnie to jest dzień wolny. I tak, mamy zrębek, w zasadzie już większość rozwieźliśmy, tam jest. I drugie tyle mamy na dole. To jest zrębek od moich rodziców, im został, nie był już za bardzo potrzebny, w zasadzie leżał już niepotrzebnie, więc przywieźliśmy go tutaj do nas. I co my tu robimy? Parę rzeczy poprawiamy i zaraz wam powiemy, co będziemy poprawiać, co zrobiliśmy źle. Źle posadziliśmy pierwszą partię borówek. Co prawda później już na dole sadziłem właściwie, ale te, które posadziłem pierwsze jakieś 2 lata temu, były źle posadzone. To jest to, co jest tutaj. Nawet już ich ostatnio nie plewiłem, bo i tak są do wykopania. Więc tą borówkę tutaj stąd wysadzimy i przesadzimy ją na dół, dołożymy jej kwaśnego torfu i tam mamy takie miejsce bardzo wilgotne, powinno jej tam pasować, natomiast tutaj daliśmy za mało kwaśnego torfu, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że za sucho tutaj było. Mimo że podlewałem je tutaj, jak szedłem gdzieś czy do truskawek, czy do szklarni, to też było za mało. Tutaj dościeliliśmy trochę truskawki, bo były takie miejsca po prostu, gdzie już nie chcieliśmy za bardzo plewić. A druga sprawa jest taka, że bardzo mocno nam te truskawki przerastały chwastem, więc stwierdziliśmy, że dościółkujemy tym zrębkiem. To jest zrębek tylko i wyłącznie liściasty, więc on nie jest taki bardzo mocno kwaśny, więc do tego się nadaje. Basia tutaj zrobiła poprawki dookoła szklarni. Ja też poprawiam tutaj wszystkie nasze drzewka, czy to agrest, czy to tutaj drzewa owocowe. Tu mamy akurat gruszę. Taka jeszcze ważna rzecz, którą bym zmienił jakbym drugi raz robił sad. Posadziłbym chyba więcej drzew karłowych, bo na pniu mamy sporo czy to drzew, czy to krzewów, czyli na przykład mamy tutaj i porzeczki, i agresty. Ostatnio też posadziliśmy, to wam pokażę, morwę i po pierwszą morwę posadziliśmy zwyczajną i ktoś nam napisał, że ta morwa w sensie w formie drzewa nie jest za dobra, bo późno owocuje, to jest raz, a druga rośnie ogromne drzewo i chyba to była dobra myśl. Mamy co prawda tam taką jedną drzewiastą, natomiast tutaj jest, ona dopiero puszcza pąki, bo morwy dość późno puszczają, ale ta wydaje mi się jest o wiele lepsza i na drugi raz jakbym robił sad, zdecydowanie więcej bym posadził drzew karłowych i kolumnowych. One po prostu troszeczkę są mniej obsługowe, nie trzeba ich tak mocno ciąć, natomiast przy takiej ilości drzew jak my mamy, czyli grubo ponad 100 sztuk, no to jednak tego cięcia, jak te drzewa urosną duże, będzie dużo. Teraz jest jeszcze nieźle, bo to są początki, natomiast im dalej, tym tej pracy będzie więcej i to bym zmienił. I teraz co jeszcze robimy? Jeszcze jeden błąd, który zrobiliśmy. Oprócz tych 2 miejsc, w których mamy maliny, tam, ale to już z pomocą Marysi, która nam tam dowiozła sadzonki, na początku zrobiliśmy bardzo źle i sadziliśmy takie kępy, mniej więcej o tym rozstawie jak drzewa. Mieliśmy taki pomysł, że posadzimy te kępy tutaj, na przykład, czyli tutaj były 2 drzewa, a tu na środku maliny i słuchajcie, to się nie sprawdziło. Ciężko było to plewić, jak była tylko jedna sadzonka czy 2 sadzonki malin, to się w ogóle nie sprawdziło, więc to dzisiaj wykopujemy te kilka kęp, które mamy, sadzimy po prostu w jednej takiej grupie i tam w tej grupie będą wszystkie maliny, będzie łatwiej to plewić, będzie łatwiej nad tym zapanować, a tutaj w tych miejscach będzie takich miejsc ze 4, po prostu posadzimy czy to jakieś karłowe, czy kolumnowe drzewa, ewentualnie coś takiego szczepionego na pniu. No, wydaje mi się, że to będzie w naszym przypadku lepsze rozwiązanie. Tak jak mówię, mamy troszkę takich starych odmian drzew wysokich, ale już po ostatnim cięciu trochę jestem przerażony, jak to będę musiał wszystko przyciąć w jednej wiosny i jak jeszcze będę miał innych obowiązków, no to może mi czasu braknąć,
Zdecydowanie jeśli tych drzew jest więcej, to czy jak ogród jest mały, to te karłowe, kolumnowe, one są po prostu mniej obsługowe. Tutaj ten drugi rząd tych drzewek, które tutaj mamy, to tu już częściowo mi sarenki zaczęły je nadgryzać, ale druga sprawa jest taka, że tu jest teren bardzo mokry i plan jest taki, że prawdopodobnie tutaj te drzewka z tego mokrego terenu wysadzę, posadzę u góry działki, natomiast tutaj w tym miejscu zrobię miejsce na te borówki, bo borówki taki mokry teren uwielbiają, więc tutaj powinny dobrze rosnąć. Tutaj już nastąpiła nasza reorganizacja malin, to znaczy wszystkie te, które były luźno posadzone między drzewkami, wsadziłem tutaj w taki szpaler między jedną a drugą kępkę malin, które mieliśmy już wcześniej od Marysi. I taka kolejna sprawa, tak jak pisaliście, żeby nie dawać szmaty, a dać kartony. I powiem wam tak, macie zdecydowanie rację. Wszystkie te szmaty, które tutaj miałem pod drzewkami, w ogóle... Szmaty, w sensie agrowłókniny. Agrowłókninę, potocznie szmata. Potocznie zwana szmatą. Ogólnie w ogóle się to nie sprawdziło i tak przez tą agrowłókninę po 3 latach ten pesz bardzo ładnie przerósł. Zaraz zresztą pokażę wam kilka z tych szmat, które już wyrwałem. Więc tutaj już zdecydowanie nie idziemy w tą stronę. Wszystko wyściółkowaliśmy kartonem. Pozrywałem z tych kartonów te wszystkie folie, żeby one potem nie zostawały pod spodem, bo mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy tych kartonów kiedyś bardzo dużo i wybieraliśmy te folie, ale wszędzie tam, gdzie ta folia nie została, to po latach tylko folia się wala i zrębek, a po kartonach nie ma śladu. Tutaj przypilnowałem, żeby wszystkie folie najpierw oderwać i posadziłem te maliny. Te maliny nie wszystkie tutaj przetrwają, bo niektóre porosły takie trochę duże, ale ja już teraz nie dotykałem ich, żeby ich nie niszczyć. Dosadziłem wszystko w tym miejscu. Te, które tu mieliśmy, one się tu bardzo dobrze spisywały. I jeszcze jedna rzecz. Maliny potrzebują stosunkowo wilgotnego miejsca, to znaczy jeśli będzie ziemia piaszczysta i sucha, to chyba niekoniecznie się sprawdzają. Tutaj mamy troszkę takiej tęższej ziemi u nas na działce i przede wszystkim bardziej wilgotnej. Tu jest to oczko i z tego oczka jednak tej wilgoci tutaj jest o wiele więcej i te maliny tutaj naprawdę się sprawdzają. One tu mają dość słoneczne miejsce, może nie słoneczne przez cały okrągły dzień, ale powiedzmy takie 5-6 godzin tego słońca tutaj jest pełnego i to jest dobre stanowisko dla nich. Fajnie tutaj rosły, dzieci uwielbiały, więc tutaj malin mamy więcej. A teraz pokażę wam, jak wyglądają te szmaty, które wyrwaliśmy stąd. Tutaj mamy jeden z okazów. Jak widzicie, sprawdził się obłędnie. Bo to jest ta trawa w rolce, pesz w rolce. To jest po prostu pesz w rolce, także jedynie taki plus, no że teraz trzeba było wszystko zerwać i wyrzucić. Ale także... nie no, pociągnąłeś za szmatę i poszło wszystko, nie? Nie trzeba było plewić. No tak, chyba że to taki sposób na plewienie, tak? No powiem wam, że no nie, to już wolę kartony. Dzisiaj też wrócił temat tutaj tej naszej alejki. Tak jak też większość z was mnie poparła, nie będą tutaj sumaki, tylko metasekwoje. Aczkolwiek ja nie jestem jakimś mega przeciwnikiem sumaków, choć wiem, że one są inwazyjne, ale też kilkoro z naszych widzów też sobie sumaki chwaliło, więc nie będę tak bardzo przeciwny sumakom, aczkolwiek tutaj uważam, że w tym miejscu sprawdzi się coś, co bardziej da się kontrolować. I teraz pomysł jest taki, miały być troszkę większe te metasekwoje, ale tutaj pan z naszej szkółki ze Sławkowa zapomniał i troszkę przywiózł mniejsze. Miały być co najmniej 4,
zapomniał, przywiózł 2, ale powiedział, że się poprawi. Dojadą do mnie w następnym tygodniu, czy za 2 tygodnie kolejne. I może to jest dobry moment, bo może coś doradzicie, bo mamy z Basią duży konflikt. Bo teraz tak, ja chciałbym, żeby je posadzić tak jak teraz, czyli w linii co 2 metry i myślę, że ograniczyłbym się do 6, czyli 3 po tej stronie, 3 po tamtej stronie, ewentualnie maksymalnie do 8, czyli jeszcze tutaj jedna i jedna tam. Ale nie w tym jest problem. To może ja powiem, dlaczego się czepiam i dlaczego mi nie pasuje. Ja nie wiem, czy moja racja jest najmojsza i najważniejsza, ale wiecie, co mi się nie podoba? Znaczy, to fajnie wygląda z tej strony, ale jeżeli to ma być po drugiej stronie tak, to znaczy, że te drzewko będzie stało tu, a tamto będzie stało, znaczy po drugiej stronie po prostu ten szpaler będzie stał no powiedzmy gdzieś tutaj, żeby nie uszkodzić naszych tulipanów. No i mi się nie podoba to, że ta nasza krzywa jabłonka, która moim zdaniem jest mega taką dominantą tutaj i fajnie wygląda, że ona będzie bardzo blisko tego szpaleru i to mi się nie podoba. Gdyby ona stała trochę dalej, miała trochę więcej powietrza, to by mi nie przeszkadzało, a mi się trochę nie podoba, że tu się robi tak, wiecie, ciasno i to nie robi już takiego wrażenia, jakby ona sobie stała sama, więc trochę to znaczy, się. Powiem tak, ja Cię rozumiem, ale się nie zgadzasz. Bo wiem, że chcesz, żeby ta jabłonka była takim solitierem, czyli rosła sobie tak oddzielnie i była taką bardzo dekoracyjnym punktem. Bo jest mega fajna. To, że nam się trafiła taka krzywa jabłonka, no to i mi się też ona podoba, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że no 3 po jednej i 3 po drugiej to już jest mało na alejkę, a 3 po jednej i 2 po drugiej to już jest bardzo mało. No ja wiem, że one są trochę, no już nie mówiąc o tym, że są małe teraz, bo one urosną, ale one generalnie nie będą za wysokie i też one, tak jak widzicie, nie mają tego pokroju takiego gęstego i mogą trochę takie być zbyt delikatne jak nasz szpaler, no ale to, no trochę mi to nie gra, no. Dobra, czekamy na Wasze podpowiedzi. Kto ma rację w tym sporze? A żebyśmy dokładnie wytłumaczyli, na czym polega nasz konflikt. Obydwoje jesteśmy pewni, że z tej strony ma być pełna linia, czy to jeszcze 2, czy jeszcze 3, bo docelowo będzie albo 6, albo 8, czyli albo 3 po jednej, czy 4 po jednej, albo 3 po drugiej, ale mamy problem tutaj, bo Basia nie chce, żeby... Ja bym po prostu za te następne drzewko dała tutaj, czy nawet trochę bliżej, ale jakby nie dawać tak blisko tej metasekwoi, tej naszej jabłonki, żeby ona sobie pozostała taka i dopiero później było to poprowadzone, bo wydaje mi się, że to ale teraz tak to nie ma nic wspólnego ze szpalerem czy alejką. Tam szpaler, slarer. No tak, ale to nie ma nic wspólnego z tym moją koncepcją. Czy to musi być taki szpaler jak w wojsku bez przesady? To nie, ale to chciałem, żeby to było jakby takie, wiesz... Ja wiem, ja też chciałam, ale mi się to nie podoba. Dobra, my się zastanowimy, wy się też zastanówcie się, i wypowiedzcie wydaje mi się, że nawet jakby się ominęło to jedno drzewko, to by się nie... Możemy się też przesunąć trochę bardziej w tą stronę, ale nie chciałabym, żeby było jakby przed jabłonką. Ono może być bliżej, wtedy następne będzie tutaj. No niestety nasza śliwa za długo raczej nie pozipie, ale jeszcze stoi, więc tu by mogły być te 2 i wtedy dałabym jakby na osi jabłonki metasekwoi i później te 2 następne. No ale w tym układzie taki jak teraz zrobiłaś, to po tej stronie musiały być 3. Mniej, tak. Tak, musiałyby być 3. Tak, ale tam jest jakiś element, on nie należy do szpaleru, ale jest elementem, nie ma dziury tak naprawdę. Bo tam coś stoi, nie jest elementem szpaleru, ale tak naprawdę stojąc w tym punkcie nie będzie się tego aż tak bardzo czytało, a nie zaburzy to tej jabłonki. Ale ja się nie znam, co ja tam wiem. No dobra, zastanowimy się. Ja na razie chyba posadzę w odległości, posadzę tam i posadzę tam i poczekamy na Wasze pomysły.
A też chodzi o to, że Wiecie, jak Norbert się uprze, to i tak zrobi po swojemu. tak, ja i tak zrobię po swojemu, jak się uprę, także, ale pomysły możecie dawać, jak macie ochotę. Ja to tylko jestem takie ciało doradcze, ale głosu ostatecznego to... No ale to wiesz, że no, ja nie wtrącam się do tego, co robimy w domu, ale tutaj to już jest moja działka. No wiem. Tylko żebym ja nie musiała kopać później tych dziur razem z tobą, jakby to było... No i tak ja zaraz będę je kopał. Dobra, biorę się do roboty. Na koniec tego filmu pokażemy wam tylko, jak te dwie pierwsze metasekwoje znalazły się już na swoim miejscu. Teraz czekamy na wasze dalsze pomysły, bo prawdopodobnie zakupimy 4 kolejne, które tutaj posadzimy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. To jest takie darmowe wsparcie dla nas, które pomaga nam nagrywać kolejne filmy. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jeśli ci się podobało, zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów.